One tak patrzą, nie rozmawiają i to jest takie sexy i takie niedopowiedziane, no ale właśnie przez to jest serial o bardzo zawiłej i trudnej miłości, no bo dziewczyny, jakby postaci by mogły sobie wasze usiąść po prostu przy herbatce, przegadać coś i szczerze po prostu sobie powiedzieć, co czują, bo wydaje mi się, że ta szczerość jest najważniejsza w relacji z drugą osobą, a one po prostu gdzieś, nie wiem, patrzą, coś sobie zakładają na swój temat, wymyślają jakby i potem, no, wiadomo, jest klops. Cześć, nazywam się Ada Chlebicka i w kontroli gram Natalię. Ja nazywam się Ewelina Pankowska i w kontroli gram Majkę. A ja nazywam się Natasza Parzymiec i nie gram tam nikogo, ale napisałam i wyreżyserowałam to. No a jak wy myślicie, czy jakby bogatsi już jakby o te doświadczenia, wchodząc jakby w jakąś nową relację, czy powinniśmy mówić o swoich jakichś obawach, przemyśleniach, nie wiem, jakichś obserwacjach na temat siebie, tej drugiej osobie? Czy my sami powinniśmy jakby z tym działać i gdzieś po cichu wychodzić i sobie to układać? Nie no, totalnie mówić, wszystko mówić, bo to jest no, wtedy to zupełnie inna sytuacja, kiedy ktoś ma świadomość, że z czymś pracujemy albo zna nasze obawy, lęki, nasze potrzeby, wtedy może jakoś na nie odpowiedzieć i no, jest wtedy dialog i jakaś szansa na wspólny rozwój, bo tak no, w relacji się jest z drugą osobą, a nie ze sobą. Znaczy ze sobą też, ale jak się już jest w tej relacji z drugą osobą, no to nie można jej zapominać, nie? W całym tym procesie, że wtedy to się jakoś wszystko łączy. No tak, no szczególnie, że mam wrażenie, że komunikacja jest jakąś podstawą, nie? No bo jakby nie wiesz, co siedzi w głowie tej drugiej osoby i w ogóle, no to też jest nawet tak, że nie tylko w związku, ale nie wiem, na planie też tak jest, wiecie o co chodzi, że po prostu my wszyscy mamy jeszcze w branży artystycznej, to wszyscy przeżywają 5 razy mocniej i ja mam takie coś, że czasami po prostu trzeba coś przegadać, bo wszyscy się nakręcają, więc dla mnie to jest to samo w związku, co gdzieś w pracy i w ogóle chyba w życiu. Ostatnio to odkryłam, to jest taka nowa rzecz, że jak się mówi, to serio działa i jakoś tak naprawdę, nawet jak się właśnie samemu przed sobą albo drugiej osobie wypowie jakieś swoje myśli, to też już jest, wiecie, wyrzucenie z siebie jakichś tam rzeczy, więc to jest myślę ekstra sprawa i bardzo zachęcamy, nie wiem do której kamery mam to powiedzieć, bardzo zachęcamy do komunikacji. Znowu nawiązując do serialu, który robimy, no to mam wrażenie, że to jest właśnie totalnie też o braku komunikacji, wiecie, że jakby no, że zawsze jesteśmy takie, no, że one tak patrzą, nie rozmawiają i to jest takie sexy i takie niedopowiedziane, no ale właśnie przez to jest serial o bardzo zawiłej i trudnej miłości, no bo dziewczyny, jakby postaci by mogły sobie wasze usiąść po prostu przy herbatce, przegadać coś i szczerze po prostu sobie powiedzieć, co czują, bo wydaje mi się, że ta szczerość jest najważniejsza w relacji z drugą osobą, a one po prostu gdzieś, nie wiem, patrzą. Coś sobie zakładają na swój temat, wymyślają jakby i potem, no, wiadomo, jest klops. Dla nas to jest spoko, bo możemy robić kolejny no, w Natalii sezon. jest tak dużo emocji jakby, które możliwe, tak jak mówisz, że gdybym usiadła i powiedziała o tym, to ty byś mi wyrzuciła swoje, mam do ciebie żal, bo i jakby to by poszło i nawet jakby też myślę, że nie warto się bać czasami tego, a co powie druga osoba, no jakby też myśląc o tym, że nie chcemy dla drugiej osoby źle. Słuchajcie. Podobne słowa. No. Chodzi mi o to, straciłam wątek. W kontroli widać coś bardzo ciekawego, co myślę, że dużo ludzi, dużo z nas robi wchodząc w relacje, że właśnie z jednej strony tak nie mówi, nie nazywa tego, czego potrzebuje, ale że to jest jakaś taka konsekwencja naszej wiary w taką romantyczną miłość, że w miłości to wszystko po prostu jest tak, że dwie osoby się spotykają, wszystko działa jak dwa puzzle i tak to powinno być, co jest totalną bzdurą i jakby tak się nie dzieje, w sensie czasami jest to możliwe przez jakiś czas, ale na dłuższą metę, kiedy chcemy zbudować relacje na dłużej, to po prostu tak nie dzieje się. No nie da się, no bo to też możliwe. jakby finalnie to jest tak, że te dwie osoby, każdy jest jakby z innego domu, z innych szkół, ma innych przyjaciół, inne doświadczenia i nagle te dwie osoby, te dwie cząsteczki jakby muszą się ze sobą zderzyć.
co więcej, że to jest okej, to jest właściwie piękne, Tak, że właśnie oczywiście. mam wrażenie, że no, żyjemy właśnie w kulturze, która jest jest taki kult tej miłości, takiej z komedii romantycznych, a w tym wszystkim zapominamy, że to taka wspólna jakaś droga, proces, jakaś praca, to wcale nie jest nieromantyczne. Nie? I to jest najbardziej tak to jest naprawdę bardzo- bardzo romantyczne, to że dopiero musi się pogłębia dotrzeć, to nie? uczucie, nie? Więc to jest bardzo piękne. Myślicie, że prawdziwa miłość zwycięży wszystko? To jest takie pytanie trudne, w sensie zależy jak na nie spojrzeć. Tak w ogóle w życiu uważam, że miłość jest jakimś takim chyba największą mocą, jakąś siłą, która istnieje we wszechświecie, tak sobie to wyobrażam. Ale to wcale nie, znaczy to też jest znowu jakiś taki, myślę, pułapka, którą się łapiemy, że czasami wyobrażamy sobie, że skoro związek się skończył, to znaczy, że się nie udał. Co nie jest prawdą, no jakby on się że był świetnym związkiem przez jakiś czas, to Też po prostu może się zakończył. potrzebnym na tym etapie w jakimś sensie Tak. dla każdego, nie? Więc- Też jakby z każdej relacji, niezależnie od tego, czy to jest partner, partnerka, przyjaciel, przyjaciółka, jakby czasami no, po że prostu to- to było dobre dla każdego w tym, Tak, w tym i że to nie czasie. My trzeba też tego się rozpatrywać zmieniamy jako jakby porażkę, nie? idąc Tylko- do przodu, nie? Dojrzewamy, dorastamy, jakby zmienia nam się wiele Tak, rzeczy. no i w kontroli myślę, że to jest jakoś ładne i cenne, że te obie bohaterki jakoś bardzo walczą o tę miłość i że one jakkolwiek czasami próbują sobie poradzić bez niej, to zawsze gdzieś ta miłość właśnie wychodzi na pierwszy plan. Trochę tak, no bo trochę też jest coś takiego, że jakby wiecie, one tak naprawdę praktycznie nigdy nie są razem i ta ich relacja się kończy i zaczyna cały czas, Tak, to ale jest w ogóle niesamowite, nie? Że one tak naprawdę nigdy nie były razem. Każdy ma takie poczucie, że to jest o dwóch dziewczynek, które są ze sobą, a one nigdy nie były razem. Jakby one zawsze się gdzieś tam one się przecinały. mijają, ale właśnie to nie znaczy, że wiecie, że tej miłości nie ma i to jest Tak. fajne, nie? Że to Tak, gdzieś tak tak. wisi cały czas i one tak sobie manewrują wokół tego i to jest dla mnie gdzieś takie fajne właśnie, że nie wiem dlaczego to jest fajne, Tak, ale to jest zgubiłam fajne, myśl. bo to jest w ogóle też ciekawe taki kolejny jakiś temat tego, czy miłość, nie wiem, tak czasami też wartościujemy, że jak ktoś był z kimś 5 lat, no to była miłość, a Tak, jak ktoś tak. widział się z kimś przez tydzień, to w Przecież ogóle mógł co on wie o tym dokładnie, uczuciu? a to mogła tak być dla naprawdę- niego największa No miłość. właśnie, to jest jakby... jakby nie do zmierzenia, nie? Jakby co, nie prawda. da się tego porównać. No to co, dziewczyny, pogadane. Pogadane. Herbata wypita, ale też wypiłyście mniej zdecydowanie, ale Słyszałam, że teraz jakiś challenge przed nami. Podobno Będzie tak. challenge. Never have I ever, słuchajcie. Więc dowiemy się o sobie może jakichś nowych rzeczy. Ciekawa jestem bardzo. No, też jestem ciekawa. Czy kiedykolwiek straciłyście kontrolę nad własnymi uczuciami? Oczywiście, Takie że tak. życiowe. Jak to nie, no. Nigdy nie kontroluję swoich uczuć. Znaczy ja mam wrażenie, że w ogóle nie da się kontrolować jakby uczuć, że to jakby gdzieś tam się dzieje, że my możemy... no przecież to No jak też się nie da? da się. Nie da się! A dałyście się kiedyś ponieść emocjami, potem bardzo tego żałowałyście? Nic więcej nie powiem. Byłam w sklepie, robiłam zakupy i miałam bardzo dużą ochotę na loda, ale myślałam, że no nie, niezdrowe, nie. No i jednak go kupiłam, po czym, żeby było jeszcze lepiej, to jak go zjadłam, to natychmiast poszłam po takiego samego. Boże, Wejna, jaka ty jesteś szalona. A miałyście kiedyś taką sytuację, że czułyście, że nie powinno dojść do pocałunku, a do niego doszło? Kto nie miał, trochę wiecie o co chodzi. No, to Czasami jest już tak takie- głupio, no. Bo wiecie, no jest coś takiego, że czasami kompletnie się nie spodziewasz, że z kimś tak może coś zadziałać. Coś zaiskrzy. A nagle jeden pocałunek zmienia wszystko. I świat wiruje. Świat wiruje, śnieg pada. Dopóki jakby czujesz się w tym okej i nie przekraczasz jakichś swoich i cudzych barier, no to myślę, że nie ma nic w tym złego, że czasami tam trochę nie chcesz. A czasami trochę wiecie, idziesz. że też może jakby można to pytanie też odebrać w ten sposób, że na przykład czułyście, że jakby za szybko, bo na przykład przed chwilą poznałyście tego człowieka, ale po prostu coś tak magicznego się działo, że czułyście, że to jest ten moment, ale jednocześnie jakby wiecie, to wszystko się przeplata. Całujcie kogo chcecie i kiedy chcecie, to jest nasz moro. Tyle o tej miłości, to a byłyście kiedyś prawdziwie zakochane? Za szybko podniosłam. Trochę nie mogłybyśmy zrobić tego serialu, nie będąc No tak. kiedyś... Znaczy, dobra, ja już nie kontynuuję tej myśli. Nie, kocham być Tak, zakochaną, miłość, zakochanie jest miłość, super. miłość. I o, się tak wkopię tym, ja już to czuję po prostu. A wstydziłyście się kiedyś powiedzieć kocham cię? Ja tak. To jest trochę takie wiecie, zawiłe, bo no ja, właśnie też. bo ja mam tak, że
przed sobą trochę nigdy, w No sensie, tak. wiecie o co chodzi, że to nie jest tak, że jakby ja coś negowałam w sobie, ale na Ale zawsze to przykład... jest ten temat, kto pierwszy to powie. O Jezu, tak. Trochę tak, w sensie... No, to Nigdy nie chcesz być pierwszy. Tak, a z drugiej... Nie, no ja kocham czasami być Tak? Ale mam coś takiego, że rzeczywiście, zależy też od osoby, nie? Ale że mam poczucie, że są po prostu ludzie, których to za wcześnie powiedziane może wystraszyć, no i Tak. to rzeczywiście Ja myślę, tutaj... że to też strach, nie? Właśnie przed tym, że na przykład ty już czujesz, że kogoś kochasz, a nie wiesz, jak jest u drugiej osoby i tak jak mówisz, no druga osoba ucieknie po prostu w jakimś Ucieknie albo sensie się tak przestraszy. duchowo. Umówiłam się po rozstaniu ze swoją ex. I to ja mam tak, że ja się przyjaźnię ze wszystkimi swoimi ex, więc jakby w ogóle nie mam tego tematu takiego, że jest jakoś Okej. na miejscu. No tak, to no jest ja tak, w że jak sumie już jestem z kimś, to później ta osoba jest dla mnie podobnie. jak rodzina trochę. Ja mam chyba coś takiego, że jakby wibracje i emocje do tej osoby są spoko, ale rzeczywiście mam jakieś takie poczucie, że no nie wiem, że mi jakoś tak chyba lepiej nie wracać czasami do pewnych rzeczy. No rzeczywiście czasami lepiej nie wchodzić, jakby nie wracać do czegoś, że... no ale to może kiedy nie jest wyjaśnione. To jest No, to właśnie... zależy od sytuacji. na No, Tak, ale dobre pewno. I od pytanie. powodu, dobra. powodu rozstania też na pewno to zależy. No. Dobra, a zakochałyście się kiedyś w swoim przyjacielu, przyjaciółce? Tak, no ja właśnie tak się zaczął mój związek aktualny, że się przyjaźniłam z Igorem po prostu i... Nie, dla mnie jak przyjaźń, to już tylko przyjaźń i jakby ja już nie jestem w stanie przeskoczyć jakby tego. Już widzę tylko i wyłącznie przyjaciela. A miałyście kiedyś tak, że się zakochałyście bez wzajemności? Moje pierwsze miłości w podstawówce były No, wszystkie podstawowa, nieszczęśliwe. gimnazjum, liceum, kawałek też, no to jest takie, że Tak. po prostu i to tak boli. Tak, ja byłam tą osobą, która na walentynki wysłała właśnie walentynki, bo tak bardzo mi się to podobało i one były właśnie takie pudłowane bardzo. Wiecie, że chyba nie? No Chyba to nic nie wiesz o życiu. nie wiem nic o życiu. To co ty robiłaś w podstawówie? Nie wiem, nie pamiętam podstawówki już. Dzwoniłyście kiedyś po alkoholu do swoich ex? Kto tego nie robił, niech Tak. pierwszy rzuci kamieniem. A weszłyście kiedyś drugi raz do tej samej rzeki? Właśnie ja zadałam wam to pytanie, a sama nie potrafię jeszcze odpowiedzieć. Ale pytanie jest całkiem dobre. No tak, no tak. Nie? Nie? Nie, Naprawdę? mi się wydaje. Byłam pewna na to. Bo ja mam że coś tak. takiego, właśnie nie do Pytanie, czy jak się nigdy z tej rzeki nie wyszło, to czy się do niej z powrotem wchodzi. Ale no to jest takie, no to jest ciężki klimat, no. Bo z tą rzeką to tak nie wiadomo, co nią jest, a co nią nie jest i... Nie, czy ona jest ta sama? Czy to ona jest ta sama, czy to jest na przykład... Ludzie też się zmieniają, Może więc po inna. jakimś się czasie nazywa, to się ta tak sama rzeka. rozwidla? Rozwidla, że tu jest ujście tej rzeki na Ale też oceanem. uważam, że dobrze czasami wejść, tak sobie powchodzić, żeby się tak upewnić, że już to nie jest moja rzeka. Że na ta przykład. woda już Tak, wyschła. tak. Takie pytanie. No. Zagrałyście kiedyś w serialu, który osiągnął międzynarodowy sukces? No ale właśnie to ciekawe, to ty też właśnie No tak, no ja, zagrałaś. znaczy sprzedawałam wam kebaba w pierwszym sezonie, gdy zostało To wycięte prawda. niestety, Ale zagrałaś. a w drugim Zagrałeś. nie pamiętam niestety, ale, Ale mnie też też gdzieś tam. chyba, no. Tak, Gdzieś tam. więc zagrałyśmy wszystkie i dlatego Tak. chcemy was bardzo serdecznie zaprosić do obejrzenia nowego sezonu Kontroli już 21 grudnia na Playerze.